No to witam serdecznie. A z kim tu jestem? Z kim tu jestem? Czy ktoś mnie tutaj zna? Czy ktoś chce wajbować z Gienią? Zu jest dzisiaj z nami. Siemka, siemka. No możecie kojarzyć oczywiście z jej kariery muzycznej, możecie ją kojarzyć z TikToka, możecie kojarzyć ją z jej coverów, albo możecie kojarzyć z poprzedniego odcinka, na którym ją zaprosiliśmy, na nowy Prawda. format K-Pop Lunch, a dzisiaj K-Pop Rancie, który ma swój ogromny comeback w ogóle chyba po 2 miesiącach, tak mi się wydaje. Prawda, była przerwa. No może nie po 2 miesiącach, na pewno długa przerwa od K-Pop Rantu. No nie było to zaplanowane przeze mnie w żaden sposób, ale jakoś tak wyszło. Mamy teraz tak naprawdę cały czas ten sam format. Daniela dzisiaj z nami nie ma, niestety, troszeczkę smutno, dlatego zaprosiłem ciebie, żebyś mogła mi tutaj potowarzyszyć i poopowiadać troszeczkę, co się dzieje, co się działo w K-popie i jak to w tym momencie teraz wygląda. Mam nadzieję, że stanę na wysokości zadania. Wydaje mi się, że staniesz na spokojnie. Chociaż Daniel pierwsze, co mi tam wysłał w głosówce, to powiedział, że masz mniej kontrowersyjne take'i chyba niż on. Że nie będzie osoby hejtującej w tym odcinku. No zobaczymy, słuchajcie, zobaczymy. Ale nie przyciągamy negatywnej energii. Witamy Nie. was bardzo serdecznie. Dzisiaj mamy bardzo dużo tematów, więc może od tych tematów zaczniemy. Super. Zaczniemy sobie od bardzo szerokiego tematu, jakim był opener i nasze wspólne stanie pod sceną na koncercie Jennie. Drugim tematem jest to, co się dzieje aktualnie z Twice po tak naprawdę zakończeniu całej trasy i jakie mamy tutaj przecieki. Później mamy ogromny tak naprawdę sukces grupy Resin, które teraz mają swój taki chyba największy... No mają swoje 5 minut aktualnie. Dokładnie, mają swoje No. 5 minut. No i opowiadamy, co tak naprawdę się tam dzieje. Z tego, co mi powiedziałeś jeszcze przed nagraniami, to jesteś ogromną fanką, więc czekam tutaj na twoje informacje. Później powiemy sobie dosłownie 2 słowa o tym, co się dzieje z Enhypen i Evanem, jeżeli chodzi teraz o wszystko, te wszystkie dramy w związku z odejściem. 2 słowa o Aju i o tym, że co się tam u niej dzieje, jakie informacje mamy, ponieważ zerwała swój 4-letni związek. Loty. Dodatkowo mamy tutaj jakąś ogromną krytykę, jeżeli chodzi o Cortis, ponieważ raper Matt Proxy ich bardzo mocno, że tak powiem, zjechał na swoim Instagramie, ale też w swoich wypowiedziach na Twitterze. Było grubo. A jak jesteśmy już przy Cortis, to też powiemy o ich nowej Świeci Pale. Ja się w ogóle dzisiaj dowiedziałam, że na to się mówi teraz w Polsce świeci pała i szczerze bardzo podoba mi się ta nazwa. Jeżeli ktoś nie wie, co to jest Świeci Pała, no to oczywiście nawiązujemy tutaj do lightsticków. Lightsticki, czyli taki gadżet dla fanów dla danej grupy, które można zabrać na koncerty. Następnie opowiemy sobie dosłownie kilka słów o Cardach i o Disbandmentie, o planach grupy na najbliższe miesiące. No i tak naprawdę na zakończenie ich wspólnej drogi, comebacku Mamamoo. Tak, kolejna rzecz, o której się dzisiaj dowiedziałam, to że miesiąc temu był comeback Mamamoo. Wow, widzę, ekipa marketingowa naprawdę się spisała tutaj. Ale o tym porozmawiamy. Ale skoro Mamamoo wracają, to też porozmawiamy o grupach, które przedłużyły kontrakty, więc co robi tak naprawdę prezydent Hybu w tym momencie? Co się dzieje z Idol i ich comebackiem, czyli dlaczego nic nie słyszymy o Gimme That Love? Drama stulecia. Popularny członek BTS V rzucił swoją butelkę wody, tłum po prostu rozgrzanych fanek i one później się napiły z tej butelki. No i dostał hejt. Niemożliwe. No niemożliwe. Min Hee-jin szykuje się, planuje debiut męskiej grupy. A to chyba w ogóle będzie pierwsza męska grupa w jej wykonaniu. Wydaje mi się, że ona wcześniej tylko robiła girls band, ale może nie tylko, ale tak mi się wydaje, albo może po prostu jest tylko znana z sukcesów girls bandów, nad którymi pracowała, no ale zobaczymy. Bardzo możliwe. Z takich dodatkowych tematów to jeszcze tak powiem może, że coś tam powiemy sobie może o tych piosenkach, które przed chwilą słuchaliśmy. Możemy. Bo rozmawialiśmy sobie o Baby Monster, o 80s, o Resin, o Sonmi, która wróciła. Dzisiaj dosłownie, słuchajcie, parę godzin temu. Chyba z 6 godzin temu dodała to wideo, więc kurczę, no musimy coś No powiedzieć. świeży, bardzo świeży temat. My tutaj jesteśmy na bieżąco, słuchajcie. Jeżeli jesteście zainteresowani jakimś konkretnym tematem, przypominam, że są w tym odcinku rozdziały, więc zapraszam serdecznie do sprawdzania swoich ulubionych. Zapraszam też serdecznie do jeszcze lajkowania, komentowania. Jeżeli chcecie wajbować z Gienią, to skomentujcie to już teraz. I jeżeli chcecie wspierać ten kanał, na którym rozmawiamy o K-popie, zapraszamy też osoby związane z K-popem, to koniecznie hypujcie to wideo, można hypować 3 razy. Więc jeżeli dacie 3 razy, to będzie nam bardzo miło. I zaczynamy, myślę. Ale żeby być na bieżąco, no to trzeba też wiedzieć, co się dzieje aktualnie. No aktualnie jesteśmy cały czas tak naprawdę przejęci tym, co się
wydarzyło na Openerze. Mam tutaj koszulkę z Jennie Summer Tour, więc ja się bardzo cieszę. Na plecach już wam nie będę pokazywał, może tutaj wstawię zdjęcie. Jakie są twoje wrażenia po Openerze? No, nie spodziewałam się chyba czegokolwiek, co się na Openerze wydarzyło, tak więc moim zdaniem, no jeden z najbardziej niemożliwych dni w moim życiu, tak więc ja jestem zachwycona i już tak abstrahując od personalnie wszystkiego, co się działo, to moim zdaniem w ogóle Opener sam w sobie też bardzo udany, tak więc... Ty byłaś tylko na ostatnim dniu. Więc, Tak, ja byłam tylko w sobotę niestety. Więc byłaś trochę bardziej fresh niż my na ten ostatni dzień. Czwarty dzień już mnie bolało gardło, byłem przeziębiony. Po tak naprawdę całym koncercie już wracałem, znaczy może nie od razu po koncercie, po Pagigu wracałem, bo byłem już dosłownie chory i wstałem rano z gorączką, więc byłem... Troszeczkę chore, ale no nie do zapomnienia tak naprawdę momenty. Skakaliśmy, krzyczeliśmy, darliśmy się, mieliśmy swoje banery. Chcemy pokazać te banery? Pokażę. Pokażemy banery. Rekwizyty pod hashtagiem 1. Na początku pokażę bandany, której jeszcze nie wyprałem, więc przepraszam was bardzo serdecznie. Były przy spodniach Daniela, a Daniel w nich siedział na ziemi, więc troszeczkę już tutaj jest ubrudzona, ale musicie mi wybaczyć. Ale piękna bandana. Jest to bandana Jennie i z tego co wiem, to ona też jest w ogóle limitowana, tylko na Openera, więc takiej bandany już nigdzie nie znajdziecie i jest tutaj legendarny pieprzyk Jennie nad okiem, więc idealnie. Ja się bardzo cieszę z tej bandany. Myślałem, że mi się lepiej uda ją wystylizować, ale tak naprawdę na koncercie było już tak zimno w którymś momencie, że wolałem praktycznie się ubrać. Drugim rekwizytem jest ta oto piękna czapeczka, która występowała między innymi na twoim Instagramie. Tak. Tutaj gdzieś możecie mieć screena. Jest to czapeczka Who Wanna Rock with Jennie, ale z tutaj oryginalną naklejeczką stworzoną przez ciebie. Tak, to były naklejki, które jak ktoś do mnie podszedł na Openerze i mnie rozpoznał, to oczywiście dostawał ode mnie taką naklejkę. Wy oczywiście ją dostaliście, bo tak. Bo już mnie znacie. Tak więc taka czapeczka konkretnie z tą naklejką jest jedna i jedyna na świecie i macie ją wy. O, chyba że ktoś ma dokładnie taką samą czapkę i zrobił dokładnie taką samą przyklejkę. Ale tak być może, ale ja na razie wiem tylko o waszej. Jednej. Tak, ja wiem tylko o jednej. Jeżeli byliście na Openerze i spotkaliście Zusę i macie taką czapkę i macie tą naklejkę, to koniecznie dajcie znać. To może będziecie w grupie nielicznych. Tak, bardzo niszowa grupa. I ostatnie, jestem z tego zadowolony tak w 80%, bo chciałem, żeby wyglądało trochę lepiej, ale zaczynał się już koncert Addison Rae i już byłem i tak spóźniony. Więc wygląda to w ten sposób. Jestem najbardziej zadowolony z tego, że zrobiłem Polish z flagą i że jest Polski. polska flaga. Tak, to jest w ogóle i proszę kolory Blackpink tutaj przy Jennie. Ale Gienia jest innym kolorem, żeby było wiadomo, że Gienia. To Gienia, dokładnie. Nie, ale nie, moim zdaniem w ogóle super. Więc ja się bardzo cieszę, że mi się w ogóle udało, ale zrobiłem to na projekt twojego baneru, który był zarąbisty i mi się tak bardzo spodobał. Bardzo. No i trzeba było promować Gienię. Tak. Był taki moment, w którym ty poszłaś w ogóle, bo rozdzieliliśmy się w naszej grupce znajomych i poszłaś w jedną stronę, my zostaliśmy i ja miałem twój baner ze sobą. Tak, bo ja go w ogóle wam zostawiłam, bo my najpierw szliśmy do toalety, a potem popicie i tak dalej. Ja zostawiłam baner z chłopakami. Ja stwierdziłem, że muszę wykorzystać chwilę. Baner jest super i będę po prostu promował. I dosłownie nie wiem, czy szedłem 3 minuty z tym banerem w ten sposób przez środek Openera i chyba zatrzymało mnie 3 osoby w momencie, kiedy miałem ten baner, a później stwierdziłem, że za mocno wieje. No, były momenty, w których wiało i przyznam, że ja wtedy tego baneru używałam po prostu jako, żeby się zakryć. jako tarcza. Tak więc przydał się też z takiego praktycznego punktu widzenia. Tak, ale stworzyliśmy go głównie na koncert. Na koncercie niestety tak często go nie podnosiliśmy, bo staliśmy w ogromnym tłumie. Byliśmy bardzo blisko sceny, patrząc na to, w którym momencie się ustawialiśmy, bo ustawialiśmy się tak naprawdę pod koniec koncertu Tadiego Swimsa, czyli godzinę, półtorej godziny przed koncertem. Mniej więcej. Było już wtedy troszkę zimno, ale to, co było później, tak naprawdę bez porównania. Koncert sam w sobie był bardzo fajny. Mi się bardzo podobał. 58 minut koncertu, więc ludzie byli niezadowoleni. Ja uważam, że jak na artystkę, która ma jeden album, to i tak całkiem sporo materiału. Zacznijmy od tego, że jest to występ festiwalowy, a nie pełnoprawny koncert. Występy festiwalowe są zazwyczaj inne po prostu niż od tego, co by się dostało na solowym koncercie. Tak więc to też jest coś, o czym trzeba pamiętać i te rzeczy są bardzo często mocno ograniczone też czasowo.
ponieważ to jest festiwal i logistyka festiwalu też wymaga od artystów tego, żeby się mieścili w konkretnych ramach czasowych. Oczywiście tam było powiedziane, że tam chyba The Cure mieli 2,5 godziny setu. No ale to jest coś, co artyści i ich management ustala z festiwalem, więc jeżeli rama czasowa była ustalona taka, że Jennie będzie grała godzinę, to będzie grała godzinę i to już jest coś, co często wynika po prostu z rzeczy organizacyjnych. Tak więc jeżeli The Cure grało 2,5, no to taki sobie po prostu zrobili układ. Widziałem nawet takie jedno nagranie przez jakiegoś dziennikarza chyba muzycznego. Widać, że taki chyba doświadczony, no w sensie był to starszy pan, dojrzały pan, może tak powiem. I powiedział, że tam, no, że on nie rozumie tego, jak się ludziom może podobać koncert Jennie, coś tam, bo koncert The Cure był tak cudowny i on się w ogóle tak dobrze bawił. I on takie, no tak, gościu porównuje dziewczynę, która wydała jeden album rok temu z The Cure, który wydał, nie wiem, no, z zespołem, który jest... Dokładnie, z zespołem, który jest kultowy. Zacznijmy od tego. Nie to, żeby Jennie nie była kultowa, no ale to jest jednak różnica po prostu w ilości dyskografii i też w długości kariery. No umówmy się, jeżeli chodzi o to, czy komuś się podobał koncert jeden czy drugi, bardzo często to są rzeczy tak kompletnie subiektywne, zależne od tego, co się po prostu osobiście lubi. Tak więc ja w ogóle bardzo nie lubię, jak są takie porównania. Właśnie zespół A zrobił tak, zespół B zrobił tak, bo to nie jest obiektywna ocena często. Każdy ma swój osobisty Dokładnie. ranking i niech tak pozostanie. Dokładnie. Ale sam koncert, jeżeli chodzi o ocenkę, według mnie bardzo dobrze zbalansowany. Tak. To ja też tak uważam. Piosenek super. Niektórzy powiedzieli, że było dużo takich wolnych piosenek i tak dalej. No tak wyglądał album. No, Dokładnie. No, Jennie ma taką muzykę. ona pracuje z materiałem, który ma. Tak więc... A dowiedzieliśmy się też, usłyszeliśmy na żywo 3 nowe piosenki. Która ci się najbardziej podoba? Ja wiem, ale możesz powiedzieć. No one wszystkie 3 jeszcze nie mają oficjalnych tytułów, ale mi się podoba ta, która brzmi trochę jak piosenka Tylee. Mi się podobała ta piosenka, którą ja też widziałam na TikToku wcześniej. Chyba się nazywa One Night albo coś takiego, gdzie robi tam taki... shaky. To było bardzo fajne. Ja pamiętam, że w którymś momencie mi ten czas podczas koncertu tak uciekał, że te piosenki po prostu jedna za drugą. Jedyne, co miałem po prostu siłę, to krzyczeć i skakać, bo to jest tak naprawdę tyle energii we mnie było. Jennie też, no... Widzowie nie widzą, słuchacze też nie widzą, ale no na ekranie tutaj po prawej mamy dosłownie dziewczynę z Blackpink. Tutaj za twoją twarzą jest Blackpink Tak. i cała wystawka Blackpink. Tak, i mamy klepsydrę z albumu Deadline, tak więc... No, więc naprawdę mamy tego dużo. Z dziewczynami nie byłem od debiutu, bo wtedy miałem przerwę z K-popem akurat. Ale jak już wróciłem do K-popu, to tak naprawdę one sprowadziły mnie na tą drogę, więc ja się bardzo cieszę, że w ogóle mi się udało. Był to drugi raz, jak usłyszałem Jennie na żywo, bo pierwszy to było w Berlinie. Byłeś w Berlinie. Byłem w Berlinie na Blackpink, ale nie na tej trasie, tylko na poprzedniej. Tak, na poprzedniej. Ty możesz też powiedzieć, gdzie byłaś, ale chyba o tym rozmawialiśmy już, Tak, w poprzednim odcinku wspominałam, ja ale złapałam jeżeli na ktoś nie Coachelli. widział, to możesz dać taki hincik dokładnie, w którym momencie na Coachelli słyszałaś. O, słuchajcie, to było jak nie były na tej mniejszej scenie. Pierwszy raz jak występowały na Coachelli, tylko jak były headlinerkami. 2023 bodajże. Czyli te wszystkie najbardziej iconic stages z Coachelli. No powiem wam, że to naprawdę był koncert życia. To też z takich osobistych powodów, dlatego że ja mam tak ogromny sentyment do ich piosenek, że przeżyła po prostu jakieś, nie wiem, wewnętrzne oczyszczenie. Ale jeżeli chcecie więcej posłuchać o Zu i o tym, jakie ma podejście do K-popu, to mamy troszeczkę więcej na ten temat w naszym odcinku, który macie też podlinkowany w komentarzu tutaj w opisie. I jeszcze będziecie mieli chyba w karcie, tak mi się wydaje, że to tak mi się Fajny uda. odcinek, polecam. Kompletnie, bardzo obiektywna ocena odcinka ze mną. Podobał mi się. Tak samo jak nasza opinia o tym, jak oceniamy koncert Jennie w skali od 1 do 10. I tak jak mówię, ja się mocno przyznaję do tego, to nie jest ocena obiektywna. Ja uwielbiam Jennie i dla mnie to było 10 na 10, nic dodać, nic ująć. Dla mnie to było 11 na 10. Ale ja mam jeszcze takie dodatkowe punkty, no przez to, że po prostu, no Ultimate Group po prostu, więc to trochę inaczej to odbierałem. Więc bardzo się cieszę, że mogliśmy być razem, bo byliśmy dosłownie razem. Jeszcze pozdrawiamy, bo w kolejce do sceny tak naprawdę spotkaliśmy Karolinę Tosty i Kawę, więc pozdrawiamy cię bardzo serdecznie, jeżeli to oglądasz. Przechodzimy do kolejnego tematu. Rozmawialiśmy o takim legendarnym zespole jak Blackpink, no i takim drugim legendarnym zespołem z 3. generacji. Są Twice. I o Twice teraz będzie kilka słów. Dziewczyny właśnie skończyły swoją trasę i mam do ciebie takie pytanie, bo może gdzieś przeczytałaś, może nie. Jak myślisz, ile koncertów było w ramach This Is For trasy? Dobre pytanie, nie mam pojęcia, zaskocz mnie. Ale chociaż widełki. Widełki. Albo inaczej, możesz ci pomylić o 10. A to okej.
Dobra, widzę szerokie widełki. Ale nie widełki, tylko musisz powiedzieć wtedy jedna. A, dobra, powiem 49. Jak bardzo się mylę, powiedz mi. Wiesz co, nie wiem, bo teraz chyba już w siebie zwątpiłem, jak to powiedziała. Wydaje mi się, mogę się mylić teraz, bo jak to powiedziałeś 40, to ja się tak zdziwiłem. Nie, ja strzelałam, ja nie mam pojęcia, ile to jest. Przeczytałem artykuł, w którym było napisane, że dziewczyny z tym trzecim dniem w Seulu skończyły swoją trasę i to był ich 81. koncert w trasie i jako zakończenie trasy. Grubo, to jest bardzo długa trasa. Ale też nie bez powodu, my z Danielem gdzieś tam też rozmawialiśmy o tym, że Twice od kiedy wydały tą ostatni comeback, to cały czas są w trasie. Ile są Twice w trasie? Na jakieś 5 lat co najmniej. No, ale wiecie co, Twice to w ogóle od debiutu one po prostu są zaharowane mocno. Ja nie wiem, czy one kiedykolwiek miały jakąkolwiek dłuższą przerwę. To jest dla mnie hit, że one są w stanie przez tyle lat. Po prostu, no, ile one comebacków rocznie potrafiły zrobić. One potrafiły robić na przykład po 2 comebacki koreańskie, 2 comebacki japońskie. Tak, tak. Jeszcze single pomiędzy. Właśnie. Ja nie wiem, jakakolwiek inna grupa była aż tak zapracowana pod względem częstotliwości wydawania. Miał gdzieś tam porównywać, to chyba Stray Kids też bardzo podobnie. Tak, oni też mocno zapracowani są. No, bo JYP w ogóle ma to chyba taką metodę właśnie Tak, mocnego że ciśnięcia. tak, dokładnie, że wrzucamy po prostu jak najwięcej się da i jak najczęściej jak się da. Tak, to jest ewidentnie strategia JYP. Taka trochę, mam wrażenie, że to jest ich taka signature. A bardzo możliwe, bardzo możliwe. Ale powiedziałeś coś bardzo istotnego, czyli to, że dziewczyny przez 11 lat tak naprawdę były bardzo zapracowane. I właśnie to między innymi jest w tym momencie wyciągane przez członkinie, ponieważ mamy informację, że 4 albo nawet i 5 memberek Twice będą chciały rozważać opcje poza JYP, w tym momencie po zakończeniu kontraktów, które no już w tym momencie no, się skończyły, dosłownie z dzisiaj, bo jest tyle artykułów o tym, że Tak, dzieje się. kończą te wszystkie właśnie kontrakty. Mam informację, że Jihyo, Chui, Jonghyun i Chaeyoung chcą odejść, ale dostałem jeszcze informację, tak, z jakiegoś tam TikToka mi tam jeszcze przechodziło, że Sana chce odejść. Tylko, że ja nie wiem, czy to jest na pewno potwierdzone, że Sana, że to nie jest jakiś po prostu błąd, bo dosłownie tylko na tym jednym TikToku to znalazłem, w żadnych artykułach o tym nie piszą. No, jeżeli nie ma w artykułach, to może faktycznie albo jest to jakiś naprawdę po prostu bardzo insiderski, bo faktycznie coś się Plus jeszcze sam pomyliło. fakt tego, że wydaje mi się, że jak powstawało Mi Samo, to one dostały jakiś inny kontrakt. Na 100% miały na to oddzielny kontrakt, bo często jest tak, że subunity mają oddzielne kontrakty i dlatego na przykład czasem subunity kontynuują, mimo tego, że główna grupa już nie. Tak więc na 100% miało na to oddzielny kontrakt. Co wiemy w tym momencie o pozostałych członkiniach? Z tego co wiem, to Jihyo w ogóle jest najbardziej głośny na ten temat. Te takie solo aktywności w ramach tej solo muzyki były bardzo mocno spychane na drugi plan. Że grupa cały czas musiała być cały czas musiała być razem i nie można było w ogóle zrobić czegoś tak właśnie osobno. Które wyszło chyba 4 solówki, tak mi się wydaje. 4, też mi się wydaje, że były 4. Pierwsza była Nayeon, później była Jihyo, później była Chui i ostatnia była Chaeyoung. Tak, wydaje mi się, że reszta nie miała chyba jeszcze Mi szansy. Samo miały No tak, no Mi Samo, no ale to subunit. ale to nie jest solówka, więc tak naprawdę Jonghyun i Dahyun nie dostały, więc w tym momencie Jihyo na pewno będzie chciała się skupić na solo aktywności, która i tak już w tym momencie się gdzieś tam pokazuje. Ta piosenka, która jakiś czas temu już wyszła, chyba ostatnio nawet MV dostała. Tak, od parę dni temu chyba nawet. Jeżeli chodzi o Chui, tam była taka informacja, bo Chui jest jedyną memberką, jeżeli chodzi o Tajwan. Jest jakieś takie info właśnie z artykułu, też tam czytałem, by jej rodzice będą ją jakby przyjmować do wytwórni stworzonej na Tajwanie. W sumie, jeżeli tak się stanie, to bym się nawet nie zdziwiła. W ogóle bardzo często idole, którzy są nie z Korei, po zakończeniu kontraktu po prostu wracają do domu. To nie jest nic nowego, to się dzieje bardzo często i właśnie zazwyczaj albo do jakiejś wytwórni u siebie w kraju, albo do własnej. Nie zdziwiłabym się. Jest jeszcze Jonghyun, która jest tutaj taka w sumie najbardziej zastanawiała ludzi, ponieważ była ogłoszona już dawno temu, że coś tam się z tym kontraktem dziwnego dzieje. Jest otwarta na propozycje, jeżeli chodzi o kontrakt aktorski. A to w sumie też bym się nie zdziwiła, bo to też jest taka bardzo popularna rzecz, którą idole robią po zakończeniu kontraktu. Tak, tylko że właśnie bardzo ciekawe, bo wśród memberek Twice tak naprawdę już kilka tych aktorskich pozycji było.
Chyba Dahyun miała takie największe... No tak, ona w dramach przecież się udzielała mocno. Tak, ale no jeżeli zostanie aktorką, to trochę szkoda, bo głos ma nieziemski. Ja bym po prostu ją widział właśnie też trochę pół na pół, że też aktorką może być, ale też żeby coś zaśpiewała. Jeżeli chodzi o Twice, to ja zawsze byłem ogromnym fanem tego, że vocal line, jeżeli chodzi o Twice, no to były te 3 porządne wokale, nie? Tak jak teraz właśnie o tym mówisz, to Twice były bardzo dobrze zbalansowaną grupą, jeżeli chodzi o umiejętności i to naprawdę tutaj się należy szacun za to, że taka grupa została skompletowana, bo... I przede wszystkim, że tak długo się trzyma, Tak. bo z historii wiemy, że 9-osobowe grupy nie zawsze trzymają się do końca. I ostatnia jest Chaeyoung, która dostała solówkę całkiem niedawno, patrząc na termin od JYP. Ona mi jakoś super nie siadła. Jeżeli to miał być jej taki art directing, bo wiem, że ona też ma takie swoje poczucie, było inne po prostu. I ta inność też mi się podobała, ale nie było w moim takim cup of tea, więc tak. stwierdziłem, że po prostu to pominę. Widzę je na przykład jako aktorki. Nie, i mi się też wydaje, że w sensie z tego, co widzieliśmy właśnie w jej solo materiale i też z tego, jak się na przykład ogląda z nią wywiady i w ogóle śledzi się to, co ona robi, że tak powiem, poza grupą, no to widać, że tak, masz rację. Ona ma bardzo silne poczucie estetyki, takie własne, które jest bardzo inne od tego, co reprezentuje grupa. I też mi się wydaje, że też biorąc pod uwagę to, co robi poza grupą, to właśnie też są takie rzeczy, które dosyć mocno odbiegają od po prostu aktywności Twice. Ona pójdzie w solo karierę i po prostu będzie robić muzykę taką swoją, która wydaje mi się, że będzie inna. Mi się wydaje, że pójdzie w taką bardzo indie muzykę. Tak, zdecydowanie i też jej nie widzę w aktorstwie, chociaż kto wie, ale wydaje mi się, że to jednak będzie, jeżeli będzie szła we własną karierę, to wydaje mi się, że to właśnie będzie taka muzyka indie pop i kto wie, bo nigdy nie wiadomo tak naprawdę po rozpadzie zespołu, kto zrobi największą karierę. Ja wiem, że ludzie lubią spekulować, ale było już tyle sytuacji, że to nie ten członek, który wszyscy myśleli, że będzie miał największą karierę, jednak zrobił największą karierę. Tak ale więc, na dzień dzisiejszy, jakbyś miała spekulować. jakbym miała spekulować, Z taką wizją, że te dziewczyny, które są w JYP, ta 5 zostaje, ta 4 odchodzi, ale każdy robią coś solowego. Okej, jeżeli mam być szczera, to biorąc pod uwagę to, jak bardzo kochana przez fandom jest Nayeon, to mi się wydaje, że to po prostu pozostanie bez zmian. Więc jej solowa kariera myślę, że będzie po prostu dalej szła Będzie w górę. eksplorowana. Tak, dokładnie. Jeżeli chodzi o członkinie, które jeszcze nie mają takiej ustatkowanej kariery solowej, no to właśnie mi się wydaje, że może stronę muzyki indie okaże się czymś tak innym w stosunku do tego, co znamy. Kto wie, może właśnie to się wybije. Myślę, że jeżeli poczucie estetyki będzie wykonane dobrze i że jeżeli będzie to połączone z bardzo dobrą produkcją i naprawdę fajną muzyką, która będzie też, że tak powiem, autentycznie brzmieć dla wykonawcy, to myślę, że ja, słuchajcie, naprawdę bym się nie obraziła, jakby to właśnie jej się udało. Okej, ja jakbym miał powiedzieć, to w tym momencie, jeżeli J-Line w ogóle będzie miał możliwość solo aktywności, no to po samej popularności Momo mogłaby zrobić dużą karierę. tak. Tylko ja się boję muzyki Momo przez sam jej vocal range, że jeżeli to będzie chociaż trochę vocal heavy, to może sobie nie poradzić. Ona rapersko by to jakoś obroniła, ale patrząc na te wszystkie solówki, które były w ramach właśnie trasy, to nawet tam troszeczkę brakowało jej tej takiej pewności w tym wokalu. To może być przeszkodą na pewno. Ja bym ją na przykład bardzo mocno widziała trochę w takiej drodze, którą robi Hyoyeon z Girls' Generation. Że to bardziej takie DJ-skie. Bardziej DJ-sko EDM. Bo do tego nie potrzeba dużo wokalu, a można zrobić coś naprawdę fajnego. Ale no wiadomo, jeżeli to nie jest coś, co ona osobiście lubi, no to tego nie zrobi. Ale myślę, że mogłoby pasować. Najważniejszą informacją jest to, że Twice nadal zostaje w aktywnościach pod JYP, czyli grupa się nie rozpada. I to jest najważniejsze, cały czas zostają w 9. I żeby tak to zostało. Dobrze, kolejnym tematem to Resin. Dlaczego w ogóle rozmawiamy o Resin? Jeżeli żyjecie pod kamieniem, a może, że żyjecie pod kamieniem, kto wie. Resin mają teraz swój ogromny moment, swoje 5 minut, tak jak u Freeza, tak?
Piosenka Love Attack i w ogóle ten comeback, który rok temu wydały, jest teraz na szczytach wszystkich w ogóle list przebojów. Patrzyłem dzisiaj, to dosłownie w tych 4 takich chartsach koreańskich były w top 3. Jak nie numerem 1, to numerem 3, więc to To jest super osiągnięcie w ogóle, naprawdę. jak na taką grupę to w ogóle szok. Tych materiałów od Resin było naprawdę dużo, że dziewczyny są w szoku, tam dziewczyny płakały w ogóle. Teraz informacje od tego, że ich wytwórnia przez to, ile dostała brand Diddy, propozycji w ogóle To współpracy. trochę nie wiedzą, co robić. W ogóle wszystko upgrade'ują i dziewczyny dostały nowy dorm, prawdopodobnie dostaną jakieś większe wypłaty. Jej! I widać, że staw się w ogóle zaczyna rozrastać, nie? Bardzo się cieszę. Dziewczyny teraz promują swój remake piosenki Pretty Girl od Kary. Coś, czego ty nie wiedziałaś z kolei. Tak. To miały też collab stage z Nicole, czyli aktualną też memberką Kary. I tańczyły właśnie 5 dziewczyn Resin z Nicole na scenie, co było mega urocze. No. Jeżeli ktoś pamięta czasy Kary, to na pewno może dobrze wspominać. Tu gdzieś będzie się wam pojawiało jakiś urywek z tego właśnie występu. Mega się cieszę. Ale ty powiedziałaś w naszych rozmowach, że znasz Resin i wspierałaś Resin. No, bo ja w ogóle bardzo lubiłam ich muzykę od samego początku. Piosenka A to jest w ogóle jedna z moich ulubionych piosenek K-popowych ostatnich lat. Ja się mega cieszę, że dziewczyny przeżywają właśnie te swoje 5 minut, bo należy się. Zresztą one mają bardzo, bardzo dobrze się prezentują na scenie. Są bardzo takie do lubienia, jak się na przykład zobaczy z nimi jakieś materiały i tak dalej. No mają wszystko to, co właśnie idole powinni mieć, żeby osiągnąć sukces. Tak więc bardzo się cieszę, że właśnie, że to światło w końcu na nie padło i że mają właśnie teraz większą publiczność. I w ogóle fajnie jest też zobaczyć, że mimo wszystko nadal grupy z mniejszych wytwórni są w stanie się trochę przebić. I to chciałem powiedzieć, że nawet jeżeli chodzi o sam fakt tego, że się wybiły, to dla mnie jest nadal szokiem, że one są w ogóle z takiej mikrowytwórni. Jeżeli ktoś o nich słyszał, to kojarzył tylko, że coś takiego może istnieje, albo gdzieś tam na TikToku gdzieś tam wyskoczyło. Bardzo się cieszę. Zwłaszcza, że nie mówimy tutaj o jakimś takim popularności na zasadzie wybił się TikTok, tylko to dosłownie ta piosenka czartuje w Korei na maksa. Musimy zapytać Daniela, bo aktualnie jest w Seulu. Czy słyszał może coś o tym Resin, albo może gdzieś w sklepach, albo coś? Właśnie, czy w Korei na miejscu już to się zaczęło, że tak powiem, przejawiać, bo często jest tak, że to, co jest właśnie w popularne, topce, tak, to jest wszędzie w sklepach. Tak, dokładnie. Ale robił jakieś zakupy, więc na pewno był w sklepach. Muszę go zapytać. Zakupy robił, musiał kupić jedzenie. Nie, wysyłał mi torbę. Ale był w sklepie na pewno. Czy są popularne, czy nie, to już na drugą stronę, ale już widziałem pierwszego brand deala. Są ambasadorkami, chyba Domino Pizza? Okej, słuchajcie, jeżeli jesteś K-popowym idolem i dostajesz brand deal z jakąkolwiek sieciówką jedzenia, typu Domino's albo jakiś kurczak koreański czy coś, to naprawdę jest się popularnym, bo to jest w ogóle, mam wrażenie, że miarka tego, jaką osiąga się popularność w Korei, to brand deale właśnie z sieciówkami jedzenia. Ale powiem szczerze, że jeżeli chodzi o sieciówki jedzeniowe, to ja nie widziałem chyba aż tak często, żeby była grupa. Zwykle to jest jakby solista na przykład. No nie wiem, ja pamiętam czasy, jak SHINee byli ambasadorami tego, Boże, ja nie pamiętam, jak się ta sieciówka z kurczakiem nazywała. Ale kurczakowe jakieś, tak? Kurczakowe, tak, bo pamiętam po prostu, to jest wyryte u mnie w głowie, jak był taki spot i on był super, po prostu, zostaje ci w pamięci i oni... Nie pamiętam, może nie tak. Może to mylę z czymś innym. W każdym razie, możliwe, że to mylę z czymś innym, zapomnijmy, ale chodziło o to, że to była taka właśnie mega zapadająca ci w ucho melodia i oni tańczyli, trzymając te kurczaki, takie, wiecie, w panierce, nie? I jeszcze z tymi stylówkami lata 2000 coś tam. Nie, to jest po prostu... A wiesz, czym się to raz skojarzyło? Z reklamą temu od Stray Kids. Tak. To jest podobny... No to vibe podobny. To ja pamiętam tą reklamę SHINee i kurczaka. Słuchajcie, to jest... No ja to pamiętam do tej pory. Ja to do końca życia będę pamiętać.
Mi się kojarzy, a propos właśnie Stray Kidsów, to mi się przypomniało, że ostatnio bardzo popularne na TikToku było wchodzenie do tego miejsca, gdzie Felix chyba dawał bobę, czy tam coś takiego, czy kawę, tak. coś takiego i ludzie chodzili do tych kiosków, zamawiali, bo był nagrany jego głos. Zamiast takiego robota, to było nagrany głos Feliksa, na przykład przejdź do tam następnej, żeby zapłacić i tak dalej. To Felix ci sprzedawał wtedy tą kawę, czy tam bobę. Wow, ale ruch marketingowy, wow. No, więc to naprawdę był taki next level ambasadorskie, więc bardzo fajnie, bardzo fajnie. No co, rozmawialiśmy sobie teraz o sukcesie Resin. Czy chciałabyś coś jeszcze powiedzieć o tej grupie? Oprócz tego, że ja bardzo lubię i słuchajcie piosenki ponieważ jest super. Okej. Evan Enhypen. Co wiesz, co się dzieje w Enhypen? Bardzo powierzchownie, bo wiem głównie z waszych K-pop-rantów, bo grupą się To mało już bardzo interesowałam. dokładnie w takim razie. Znaczy, wydaje mi się, że pewnie osoby, które siedzą w Enhypen na pewno wiedzą więcej. No wiem, że jest drama i że drama jest turbodramą. Tam w ogóle lecą, ja wiem, że drama jest też po tym, że słuchajcie, mi się w komentarze pod moimi rzeczami czasem, nawet nie czasem, średnio raz w tygodniu pojawia mi się komentarz, czy uważasz, że Enhypen jest 7 czy 6? No i teraz mogłem polecieć klasyczkiem. No wiadomo, że była ta drama, tam było mówione, czy on ma dziewczynę, czy nie ma dziewczyny, czy się pokłócił, czy się nie pokłócił. No coś się wydarzyło, odsunęli go. Prawdopodobnie też kwestie tego, jak tam faktycznie był ten powód, że on chciał się skupić na tych solo aktywnościach, a oni mu teoretycznie nie pozwolili. Na ile to jest głupie wytłumaczenie, to wydaje mi się, że nadal jest to lepsze wytłumaczenie niż na przykład zgnojenie tego członka, na przykład przez coś, co się dzieje wewnętrznie. Więc tak dosłownie w 2 słowach. Zadebiutował jako solista pod nowym pseudonimem Evan. Od tamtej pory jest tak naprawdę na każdym kroku hejtowany. Pobór piosenki debiutowej. Po ruchy. Dobrze się maskował w Enhypen, bo były osoby, które go po prostu dobrze kryły, a jak już jest tym solistą, to bardzo wychodzą jego braki. Zarówno też w wokalu ludzie mówili, że w Enhypen było super. On się tam chyba zaczynał tą pierwszą piosenkę, tak? Ta klątwa Tak. osoby, która pierwsza zaśpiewa. Lexi, widzimy cię. Klątwa hype chyba w ogóle. Możliwe bardzo, no. Cała drama odnośnie Evana to jest jedno, ale no Enhypen też dostaje bęcki, nie? Wysyłanie tych tracków, tak naprawdę każda transmisja na żywo to jest tylko Enhypen is 6, Enhypen is 7, kiedy będzie Hisung, co z Evanem i tak dalej, co chwilę jest pisane. Tam jest taki moment, bo na ostatnim koncercie to chyba było w Meksyku, ale mogę się mylić. Gdzieś tutaj wam się wyświetla teraz TikTok. Jay w ramach koncertu powiedział, że Enhypen jest 6-osobowym składem, że Enhypen is 6, więc to chyba był już taki kolejny raz powiedziane tego samego. Ja pamiętam, że w ramach tych poprzednich K-pop-rantów ja mówiłem bardzo często, że były na przykład transmisje urodzinowe i ludzie tam potrafili tylko w komentarzach pisać, że Enhypen is 6, Enhypen is 7. No i doszło do momentu, gdzie chyba Hype stwierdził, że no już za dużo. Tak. No i teraz na oficjalnych Weversach i tych komunikatorach, gdzie tam możesz sobie pisać z idolem, powiedzmy, jest zablokowane pisanie wiadomości OT7 albo Enhypen is 7, więc no jesteśmy w nowej erze. Dzień dobry. Jesteśmy w nowej erze. Słuchajcie, a może jest tak, że to jest po prostu jeden wielki plan marketingowy, żeby się wybić na trendzie 6-7? Też możliwe, też Kto możliwe. wie? Nie, pewnie nie. My tak sobie pobocznie rozmawialiśmy. Generalnie... Poważnie, tak, powaga. Tak, że Hype bardzo lubi promować swoje zespoły poprzez wzbudzanie nimi kontrowersji. No i ostatnio z tymi kontrowersjami naprawdę lecą grubo. Może się naprawdę okazać tak, że to wszystko było tylko i wyłącznie po prostu sposobem na zbudowanie jakiegokolwiek hype'u dookoła grupy. Wiecie, jest takie powiedzenie, że nieważne jak mówią, ważne, że mówią i wydaje mi się, że Hype bardzo sobie to powiedzenie wziął do serca. Wydaje mi się, że tak, ale w pewnym momencie przychodzi ten taki moment realizacji, że to, co chcesz tak naprawdę przekazać, czyli to, że wiesz, że ojejciu, wielka drama, jeden członek odchodzi z zespołu i tak dalej, to hi, ale jak to trwa już któryś miesiąc i ludzie mają tą samą nagonkę i nadal masz protest traki pod budynkiem, to coś jest kurczę nie tak. No coś jest nie tak. Generalnie ja uważam, że jeżeli to jest ich sposób na budowanie rozpoznawalności grupy, ja osobiście nie lubię budowania takiego właśnie na dramach. Moim zdaniem to krzywdzi nie tylko fanów, ale też po prostu członków grupy. Czyli mówisz, że nie jesteś fanką grup z Hype'u po prostu.
To nie jest tak, że nie jestem fanką, tylko to jest tak, że mam bardzo dużo wątpliwości, jeżeli chodzi o zarządzanie grupami, które są w Hybe'ie i właśnie dlatego, że po prostu tam się za zamkniętymi drzwiami mogą dziać rzeczy, o których my nawet nie chcielibyśmy wiedzieć. I to, że takie dramy są budowane na zewnątrz, moim zdaniem jest właśnie symptomem tego, że tam się wewnętrznie po prostu, jeżeli chodzi o zarządzanie grupami, dzieje coś niefajnego i jest mi po prostu szkoda wszystkich osób, które są w to zaangażowane i tak personalnie i na właśnie takim poziomie osobistym, bo ja wiem, jak to bardzo może wchodzić na psychę, szczególnie jak jest się osobą młodą, która ma marzenia i która chce te marzenia spełniać i no dlatego mam zastrzeżenia i no jest mi przykro. Tak, jeżeli jesteście fanami Enhypen, to możecie napiszcie w komentarzach, co uważacie na ten temat. No my Engine nie jesteśmy, więc jeżeli chodzi o to dajcie koniecznie znać, co uważacie, jak w tym momencie to wygląda. Wiem, że emocje w samym fandomie też się zmieniają over time, więc niektórzy może będą mieli taki bardziej insight. A jeżeli macie jakieś inne zdania na ten temat i chcecie je wyrazić, a nie jesteście Engine, to też napiszcie, jakby feel free, komentujcie. Komentujcie, wyrażajcie zdanie, po to tu jesteśmy, żeby udostępnić miejsce na dyskusję. Tak, przestrzeń do dyskusji. Tak. Teraz porozmawiamy sobie tak bardziej ploteczkowo. Kiedyś bardzo popularna, wręcz bym powiedział, że wynoszona na piedestał, w tym momencie chyba troszeczkę mniej znana wśród takich najmłodszych fanów, IU, która jest ogromną personą w Korei. Międzynarodowo coraz słabiej, tak mi się przynajmniej wydaje po czasie. Też mi się tak wydaje. Chyba ostatni comeback miała tam, gdzie była z V w teledysku chyba. Ojej, chyba masz rację, ale to dawno było. No, tak mi się wydaje, że na pewno rok minął, ale dlaczego o niej mówimy? No bo zerwała ze swoim chłopakiem i Jongsukiem i teraz już po 4 latach zostali nazwani, że są w dobrych relacjach i w tym akurat artykule było napisane, że są dobrymi znajomymi, tam było Kolix napisane chyba. Koleżeństwo czy przyjaźń? Wspaniały dobór słowa. Taka, wiecie, wypowiedź do mediów pod tytułem rozstali się za obopólną zgodą, pozostają w dobrych relacjach, stosunkach, tak. Tak, i pozostają, i są wobec siebie koleżeńscy. No taki bardzo medialne przedstawienie sytuacji. Doceniają wspólny czas i zawsze będą dla siebie... Będą miło wspominać wspólnie spędzony czas. Pięknie. Możemy iść w ogóle na jakieś PR-y. Tak, ktoś tutaj pracuje w mediach i chciałby zatrudnić nas do napisania im statementu. Wiemy, wszystko macie na naszych socjalach. Tutaj się wyświetlają nasze TikToki, macie też wszystko w opisie tego filmu. Bo rozmawialiśmy jeszcze przed nagraniem, że może przybliżymy też w ogóle, kim jest IU, bo może ludzie faktycznie nie znają. No generalnie IU, słuchajcie, no to jest kultowa postać w K-popie, szczególnie w Korei. To jest dziewczyna, która była jedną z pierwszych idolek K-popowych, solistek, która osiągnęła taki sukces. Jeżeli jesteście K-popiarami albo osobami, które po prostu siedzą w K-popie, to wydaje mi się, że to jest osoba, którą się powinno znać ze względu po prostu na to, jak potoczyła się jej kariera. Dokładnie. Dziewczyna debiutowała mając 15 lat i to w ogóle naprawdę z buta debiutowała, bo ale to bardzo dużym echem odbił się jej debiut. Wiele z was może kojarzyć jej piosenkę Good Day, nawet jeżeli nie wiecie, jak się nazywa, bo to jest kultowa piosenka w K-popie. To jest piosenka, którą po prostu każdy, szczególnie koreański fan K-popu będzie znał i to tak naprawdę porządnie. Good Day to jest ta piosenka, gdzie Wonhee próbowała robić ten taki high note. Chyba tak. I robię ten taki... Okej, dobra. To jest, słuchajcie, piosenka, z której IU w ogóle... tak naprawdę na tej piosence została zbudowana jej kariera, ponieważ ona w tej piosence robi jest taka bardzo wysoka nota, którą ona tam śpiewa i ją ciągnie przez bardzo długo też, co jeszcze to były takie czasy K-popu, kiedy idole nie byli zazwyczaj znani z tego, że mają właśnie taki bardzo potężny, że tak powiem, wokal. Ten vocal range w ogóle w K-popie zwykle nie był tak mocno wyciągany nawet
przykład w grupach, gdzie była osobna pozycja main wokalisty, bo było też to trudno w ogóle ubrać w całą otoczkę K-popu. Tak. K-pop nigdy nie miał być też reprezentacją samego talentu, ale też persony, Tak, wyglądu, tak. sprzedajesz troszeczkę osobę, nie sprzedajesz jej talentu, tak? Tak. A tutaj było zupełnie inaczej. Tutaj Ayu, tak jak mówię, cała kariera została zbudowana na tym, że ona jest świetna wokalnie. No, ale też jako, że to jest K-pop, no to też była bardzo mocno praizowana za to, jak dużo umiejętności ma na tak młodą osobę. Ja na pewno pamiętam zawsze, jak gdzieś tam był temat Ayu, to było mówione, że to jest właśnie ta dziewczyna, która była nazywana Girl Next Door. No Ayu to wydaje mi się, że jest postać, którą naprawdę warto znać, jeżeli faktycznie siedzicie w K-popie. Tak jak mówię, jakbyście kiedykolwiek pojechali do Korei, albo jak już byliście, to do tej pory Ayu jest bardzo często wykorzystywana tam w reklamach, tak więc to nie jest tak, że jej popularność przeminęła. Może międzynarodowo, tak jak wspomniałeś, jest tego trochę mniej, ale w Korei to jest cały czas po prostu ulubiona idolka Koreańczyków tak naprawdę. Zrobiliśmy cały segment o tym, żeby powiedzieć trochę o Ayu. Może, ale taki newsik wpadł, no to Taki od razu newsik wpadł. wiecie, od razu wiecie. Ale wracając troszeczkę do takich bardziej dramogennych rzeczy, idziemy do naszej brutalnej opinii o lightstickach aktualnie i rozmawiamy sobie o świecie Pale Cortis. Świecipała to jest w ogóle świetne. Bardzo mi się podoba, jak się na polski tłumaczy rzeczy i właśnie wychodzi tak. My sobie tutaj w tym momencie pokazujemy, jak wygląda ten lightstick Cortis. On sam w sobie, jeżeli chodzi o ten kill świetlny, który tutaj jest... Kij świetlny, Jezu. Dlatego chyba wolę świecić pałę, szczerze. On sam w sobie nie jest taki zły, bo on jakby jest tym takim, no faktycznie lightstickiem. Jedyne, co mnie jakby tak wyrzuca z takiego oficjalnego lightsticku, to to, że jak trzymasz lightstick, to zwykle jest taki, nawet wiesz, wyprofilowanie, żeby ci było łatwiej to trzymać. No tak, bo też wiecie, jak fani to mają trzymać przez cały koncert nie wiadomo ile godzin, no to też fajnie, żeby to było ergonomiczne, bo palce będą boleć. A to jest pierwszy lightstick, który ja widzę od bardzo długiego czasu, który nie ma żadnego profilowania. Powiem więcej, mi się wydaje, że on jest trochę za krótki. Że jak ty będziesz masz większą faktycznie, dłoń no. i będziesz go trzymał, tak naprawdę będziesz już go trzymała na tej części, która ma być od świecenia. Ej, masz rację, faktycznie wygląda na krótki. W sumie, jakie podane są wymiary? Pewnie tak, ale czy chcemy to sprawdzać w tym momencie? Nie musimy. Nie musimy. Ale powiem, jak jest tutaj na tej stronie napisane, że to jest kij świetlny, to akurat jeżeli chodzi o ten konkretny lightstick, to faktycznie wygląda trochę jak kij świetlny. Tak. Ale ma imitować tak naprawdę świeczkę. Świecę bym powiedział. Wiem. Chyba to zupełnie wigilijnej było, Aha, ale mogę się tak, mylić. coś takiego. Tak to mniej więcej będzie wyglądało chyba w podstawce w domu, bo nie myślę, żeby ktokolwiek wziął to na koncert. Ale mam pytanie, bo z tego co widzę tutaj na stronie, to ta świecipała jest sprzedawana bez tej części świeczkowej. Wydaje mi się, że to może być gadżet za kolejne... Aha, za kolejne 300 zł. Yeah, why not? Okej. Ale- Może są tutaj jacyś fani Cortis, którzy w komentarzach chcieliby wytłumaczyć, dlaczego akurat świeczka. Bo ja, jeśli mam być szczera, to po prostu nie wiem. A jestem teraz ciekawa, dlaczego. No bo to musi mieć jakąś historię, to się z czegoś wzięło, tak? Tak więc jakby ktoś chciał z was wytłumaczyć w komentarzu, to bardzo bym prosiła, bo chętnie się dowiem. Ja powiem szczerze, jak patrzę na ten lightstick, to mi się przypomina tylko jeden lightstick. Jest to lightstick Le Sserafim, który też mi się bardzo nie podoba. Ojej. Lightstick Le Sserafim mi się nie podoba, bo wygląda jak suszarka. I to jest Nie, drugi... prostownica. Może trochę tak, ale mi się trochę przypomina ten Dyson, który jest taki z dziurką, tak? A, no, trochę tak. I trochę wygląda jak taki fancy suszarka z Korei, którą bierzesz, ona się zaczyna świecić, zaczyna tak, wiesz, się ciepłe powietrze w twarz lecieć. Nie, dla mnie, wiesz co, tak jak teraz pokazujesz te zdjęcia, dla mnie to jest po prostu otwarta prostownica i to w środku to światełko, to tam by były twoje włosy i tak sobie... Albo może nawet nie prostownica, tylko ta karbownica, tak? Jest takie No jest jeszcze karbownica, tak jest. Tak, to bardziej w tą stronę. No generalnie wygląda to jak akcesoria do włosów. O, i od razu jak wpisaliśmy sobie lightstick Le Sserafim, to wyskakują nam inne lightsticki, które są bardziej klasyczne. I nie wiem, czy to jest kwestia właśnie tej generacji piątej, która będzie taka jakaś inna, super fresh, bo na przykład Baby Monster mają bardzo klasyczny lightstick. Kurczę, no nie podoba mi się to. Wiesz co, ja powiem tak. Moim zdaniem w sumie też fajnie, że inne wytwórnie próbują być bardziej kreatywne z tymi lightstickami, bo to nie jest głupi pomysł moim zdaniem, tylko wykonanie troszeczkę leży. Jakbym miał
zhejtować, że to jest źle wykonane, to jest trochę inna sprawa. Mi się nie podoba design w ogóle. Znaczy wcale. o to mi chodzi, że wykonanie No. w sensie, że projekt po prostu. Bo można było zrobić coś innego, co by było ładniejsze, albo nawet nie tyle co ładniejsze, co może po prostu bardziej zrozumiałe dla... Spójne z wizją właśnie grupy a może to jest spójne, tylko my o tym nie wiemy. Może, ale jeżeli my o tym nie wiemy, a ja dosłownie słuchałem każdej piosenki od ich debiutu. No, Le Sserafim to ja akurat też jestem fanką, tak, więc wydaje mi się, żebym wiedziała, no ale nie wiem, może coś mnie pominęło. Ale wiesz co, teraz jak tak o tej wspominasz, to na przykład ten Lightstick od Le Sserafim i Lightstick od Cortez, obydwie grupy z Hybu, jest też bardzo prosty, w sensie kształtu. I ja tak teraz sobie, bo zaczynam myśleć bo ja pracuję jako projektantka na co dzień, nie zdziwiłabym się, jeżeli chodziłoby o koszt wykonania. Bo jak masz prostszą formę, to jest to po prostu tańsze w produkcji. Chodzi ci, że nie ma takich dziwnych kształtów zewnętrznych, tak? Tak, bo na przykład jak ma jakieś dziwne kształty zewnętrzne, to zazwyczaj trzeba to robić na zamówienie. W sensie, że na przykład producent będzie musiał zrobić jakąś konkretną formę tobie na zamówienie i tak dalej i koszt produkcji oczywiście skoczy w górę. To wiesz co, wydaje mi się, że to akurat nie jest ta kwestia. Że jak mam być szczery, to bym chyba tutaj nie strzelał. Bo Mam nadzieję, że nie. Po prostu wydaje mi się, że to był jakiś pomysł, który po prostu nie wyszedł. I to będzie tak, że ten Lightstick Cortezów już został zapowiedziany, tak samo jak ten Lightstick, co miał być kością dla psa. No pamiętam to. Czy albo Lightstick grupy, która była fejkowa, Emprek. No, też Więc temat. to są wybory jakby. Jakbym miał powiedzieć taki dobry design lightsticków, to na pewno nie powiedziałbym Espa, bo Espa to w ogóle najnudniejsze lightstick, jakie widziałem od lat. Ale na przykład ciekawą stronę poszły Itzy. I to, że miałem ten taki ring, jest czymś innym. I to mi się na przykład bardzo podoba. Jakby w tą stronę szli, na przykład, że lightstick w jakiejś innej formie. I nie mówię teraz, nie wiem, lightstick opaska na głowę, albo lightstick na szyjnik, bo to już jest takie trochę w drugą stronę, że to już nie jest wtedy lightstick, tylko to jest sorium. No tak, akcesorium, ale z drugiej strony, jeśli się świeci, no to w sumie lightstick, nie? No bo nie jest już patykiem. No tak, nie jest kijem. Nie jest kijem. Nie jest pałą. Nie jest świeci pałą. Nie świeci pałą. Ja bardzo lubię Lightstick New Jeansów. Jest bardzo spójny z ich brandingiem. Są dobre lightsticki, są średnie lightsticki. No, I tyle. Są takie, tyle. które są proste, są takie, które nie są proste, są takie, gdzie widać zamysł, są takie, gdzie ten zamysł nie jest widoczny na pierwszy rzut oka. dobrym lightstickiem jest lightstick KDA. No ale on jest ładny, to prawda. I wyszedł tylko przy pierwszym rzucie i już nigdy więcej nie wyszedł. Wiesz jeszcze, jaki ja Lightstick bardzo lubię, ale to dlatego, że moim zdaniem jest po prostu taki nawet w sumie kultowy Big Bang. Big Bang? Jaki oni mają lightstick? Taki z taką koroną. Wydaje mi się, że widziałem kiedyś lightstick. Ja widziałem tego G-Dragona, ten Nie, kwiatek. to ale Big ten... Bangów jest taki z koroną, bo on jest bardzo kultowy. Generalnie to jest lightstick, który po pierwsze spójny z ich brandingiem. No tak, to, że no przecież- fani się nazywają, wiecie, VIP-ami i tu jest korona lightstick. No nie, to wszystko siedzi i to jest widoczne od razu, plus też taki, że kształt i design tego jest też ładny i to fajnie na koncertach wygląda ten lightstick akurat. Ja widziałem lightstick G-Dragona w sklepie. Ten kwiatek, nie? Tak. Super jest w ogóle, bardzo mi się podoba. I chyba Juleczka i Kamil Sus, która stacja mają to właśnie ten kwiatuszek, więc wygląda to bardzo fajnie w ogóle w dłoni, wygląda to bardzo fajnie w sklepie. No zobaczymy. Są fajne pomysły, no właśnie, tylko że my tego pomysłu nie rozumiemy. Może my go po prostu nie rozumiemy, tak być może. Może to świeci pałek w końcu zrozumiemy w innym wydaniu. No zobaczymy. Nie ma co się źle nastawiać, prawda? Nie. I jak fanom się podoba, to spoko.